Cześć kochani, jestem Rawczyc i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy testować The Voida w okolicach Khazad-dûm naszym 150 Monczurem. Po aktualnych nerfach podobno można tam stargać 1 karawki. Dla mnie to coś zupełnie nowego i bym nigdy w życiu nie pomyślał, że takim levelem można biegać sobie po gold potworach, po sparkionach, powbijać fajną bestiarkę. Przetestujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać tam z profitem. Spotkać możemy tam 2 potwory i bossa, sparkion, który bije głównie z fizyka, energii. No i oczywiście my będziemy targać z ziemi, plus do tego drugi potworek również tak samo, tutaj teoretycznie mógłby również wlecieć fizyk, bo jest neutralny, ale tutaj mamy 5% odporności, czyli tak samo bijemy z ziemi. Plus do tego randomowo respi się burster. Fajnie byłoby go zabić, 5 potworów, zobaczymy, może przypadkiem podczas odcineczka uda nam się go zabić. Zobaczymy. Ja akurat wielkiej finezji w swoim ekwipunku nie mam. Zwykłe, zwyczajne gnomisz fotworapsy od 150 levela, demon helmet, armor również od 150 poziomu, no i broń od 100. Plus do tego, żebyśmy nie zapomnieli, trinkecik od energii i ja wiadomo, amulecik to akurat od fizyka, plus plazma na palucha. Dobra, no to lecimy, plus do tego ze spraw organizacyjnych, Edron oraz Kaza, Vortexy potrafią się zamknąć nieregularnie, nie zawsze co 2 godziny, z tego co zdążyłem zrobić research. Pozdrawiam Sulika, dlatego fajnie sobie zainwestować w Spinkai, gdzie spójrzcie na server log, macie napisane w których miejscach są otwarte wrota do nicości, gdzie możecie bić. Nas akurat interesuje Kazo. Jeśli przykładowo wrota by się zamknęły, to nas po prostu wyrzuci na zewnątrz, więc się nie przejmujcie. Na szczęście jest otwarte, więc lecimy testować tego spota. Plus do tego, jeśli chcemy wejść z poziomu tutaj, spójrzcie, tylko czekajcie, pierw trzeba się ubrać, nie? Żeby nie było deski dla widza. Wy tego nie chcecie. Wy przecież tego nie chcecie. Trzeba 10 mobków w tym oto miejscu zabić. Ja akurat mam zabitych, żeby móc wejść tutaj, w ten wirek. 10 mobków musicie zabić, z nich nie macie lota. Na pewno lota. Czy macie expa? W sumie przetestujmy, czy jest exp. Nie ma nawet expa, nie ma expa, kiedyś był, pamiętam, lot, nie pamiętam czy był exp. No i wracamy tutaj, uważajcie, jak będziecie wracać, uważajcie, na mapie sobie zaznaczcie, żebyście tutaj po prostu się nie trapnęli, bo czasem się zdarza nawet i najlepszym. Także w sumie jesteśmy na dole, tutaj wielkiej finezji również nie będzie, po prostu walimy kółka, spot mega łatwy, w porównaniu do innych goldów, gdzie trzeba, można powiedzieć, gdzieś tam pokombinować, żeby móc wyjść i przebiec dalej. Tutaj po prostu robimy kółeczka, góra, dół. Zobaczycie 30 minutek przed nami, jak nam to wyjdzie. Nie wiem, ale mam nadzieję, że 1 kk tej rawki pokonamy, że nie pokona nas ten spot. I bym zapomniał, weźcie ze sobą Prismatic Ringa, bo w jednym miejscu tutaj jest naprawdę gorąco, a ten Prismatic Ring, odporność od energii i fizyka, z tego co pamiętam. Tak, energia i fizyk może nam dupeczkę uratować od 120 poziomu, także pamiętajcie, weźcie ze sobą w razie W, jakby była naprawdę gruba jadka. Ja tutaj łyczek kawki, oczywiście drodzy widzowie, komentarz dla statystyk mile byłby widziany. Jeśli macie inne propozycje, bo jak widzicie powolutku lecimy z levelami, no to napiszcie to w komentarzu. No i oczywiście łapeczka góra czy w dół, jeśli suba nie zostawiliście, bo ostatnie filmiki to subskrybenci to 20% oglądają moje filmy. Reszta to nowi ludzie, także liczę na nowych. Zostawcie suba. Także zaczynamy. Pół godziny bitki przed nami. Dobra, lecimy. I tutaj, drogi widzu, załóż ringa na początku. Na początku załóż ringa, bo zobacz, jak tutaj będzie dużo tych potworów. Naprawdę będzie tutaj tego sporo tego będzie. Ale nie bójcie się, strach jest najgorszym naszym wrogiem w tej grze. Także trzeba się wyzbyć strachu, a wtedy będzie naprawdę dobrze. Niestety bossika nie ma. Niestety bossa nie ma, bo on się akurat respi na tym romie tutaj.
Dużo potworów jest, kąsają, ale widzicie, nie było większych problemów, nie było żadnych redów i tak dalej, a ten Prismatic Ring, to tak naprawdę założycie sobie go na kilka sekund. Może on troszkę kosztuje 100 000 za jedną sztukę, ale starszy on wam naprawdę na długo, na długo. Tylko nie zapomnijcie sobie go ściągnąć, no bo szkoda waste'ować. Tutaj akurat ja sobie w mieczyk raczej, w naszą broń dałem sobie imbu od Criticala, żeby wyciskać jak najwięcej. Oczywiście możecie sobie dać coś zupełnie innego, żeby przykładowo aż tak się nie waste'ować. Jak możecie zauważyć, ja przykładowo nie nadążam tutaj z maną, ale na szczęście są przejścia między jednym roomem a drugim, więc spokojnie z tymi manasami sobie tutaj dacie sądzę radę. Zresztą, skoro ja sobie daję radę, no to wy również na pewno sobie dacie radę. Plus zawsze warto gdzieś tutaj z boczku sobie spoglądać, tutaj widzę do kolejnego kółeczka na pewno sobie bardziej zatoczymy, żebyśmy więcej tych potworków mogli brać. No i w sumie można powiedzieć, że pierwsze kółko mamy za nami. Rawka jak na razie nie szaleje, ale też nie ma tragedii. Z profitem, waste, minus 1k, ale akurat ja do tego spota nie podchodzę w żaden sposób, że w sumie nie interesuje mnie tutaj zbytnio Rawka, ani profit, bardziej fan. Fan z tego miejsca, że żadną inną profesją raczej szczerze bym mógł chyba pomarzyć, żeby z 150 levelem sobie tutaj biegać. Zawsze co innego, a zawsze druidem na goldach. Przynajmniej ci, którzy mnie oglądają, to na pewno wiedzą, jak dużo zawsze mi to problemów sprawiało przebieganie i tak dalej. Jak grałem druidem i było grubo, a tutaj w sumie sobie biję jak chcę, także w sumie też mam motywację, by bić levele, bo nie mogę się doczekać, aż inne miejsca sobie przetestuję. Może na kolejny ruch wejdzie Edron, może nie będzie tak łatwo, może będzie deska, zobaczymy. To tylko gra, a trzeba ją testować i się bawić, a nie tylko bić jednego spota, bo dobra Rawka. Nie, to nie Rawczes. Także lecimy, ja już się utykam, skupiamy się na gierce i zobaczymy co wykombinujemy za 25 minut. Zobaczymy jak ta Rawka nam się zmieni. Tragedii nie ma, ale mogłoby być lepiej. Jeden karawki przekroczyliśmy, więc w sumie nie ma tragedii, do tego też jakiś tam delikatny profit jest, no to ja jestem w szoku, akurat myślę, że tutaj będzie wasted na maksa, patrząc na to ile tych manasków pijemy, ale jednak coś tam na zielono się świeci, no to w sumie też oczko cieszę.
W sumie jak teraz patrzę tak Analyzer, to tutaj wchodzi 27% energii, 20% wyssania życia. Więc w sumie to jest zależne od was. To sobie tutaj nawet przykładowo z trinkecikiem możecie pokombinować. Z czym biegając będzie po prostu wam łatwiej do kombinacji, ale jak możecie zauważyć 1 kk na godzinkę trzyma się twardo, czyli jak dla mnie bardzo fajnie. Proficik, no to raczej szaleństwa nie ma, wiadomo, po opłaceniu imbuingów, Prismatic Ringa po jakimś czasie i tak dalej, no to raczej to milionerami nie zostaniemy, ale fajnie, że się świeci na zielono na takich błyskotkach, bo jak widzicie nic jakiegoś tam konkretnego nie zlatuje, większość to diamenty oraz itemy do Yasira. A tak generalnie fajny, lightowy spot. Liczyłem, że nam spadnie chociaż jeden boss chociaż przez te pół godziny nam się pokaże. No ale no niestety się nie pokazał, może innym razem, a w sumie też może będzie okazja, by nagrać kolejny odcinek typowo o bossie. Pożyjemy, zobaczymy, 26 minutek, spoko, naprawdę fajnie i w sumie ja już chyba będę powolutku kończył. Te kółeczko sobie skończę, bo raczej więcej nas tutaj raczej nic nie zaskoczy. Pamiętajcie, na tej jednej klasie z tym Prismatic Ringiem, naprawdę moim zdaniem ratuje dupę, jest tego naprawdę sporo, a zawalicie się tam gdzieś z rotacją i wygląda to jak wygląda. Sądzę, że wy na pewno zrobicie więcej rawki niż ja. Napiszę w komentarzu, ile wycisnęliście oczywiście teraz. Nie jak to wyglądało wcześniej, kiedy Monczur był o wiele mocniejszy, teraz jest słabszy, ale dalej jest bardzo fajną profesją, bardzo przyjemnie się gra. Także ja dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie o komentarzu dla statystyk, łapeczce, no i jeśli macie jakąś propozycję, gdzie tutaj teraz lecieć 150 w górę levelem, no to napiszcie, to rozpatrzymy, dam opcję, zobaczymy. A ja was żegnam, życzę wam miłego weekendu, ja niestety weekendzik pracujący cały, więc streamów prawdopodobnie nie będzie, raczej lecę dzisiejsiakami w plener, a później praca, dużo pracy, za dużo pracy, także dajcie mi troszeczkę swojej siły, także trzymajcie się, na razie, dziękuję za uwagę, bye.